Cześć, jestem Paweł, jestem twórcą prościej.com i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kilka fajnych rzeczy, feature'ów, jak to mówimy, które ułatwią Wam projektowanie mebli, po prostu życie w pracy na co dzień. Ja już jestem zalogowany, to jest główna strona prościej. Plany, demo, wszystko możecie sobie zobaczyć już dzisiaj online. Klikając w Zobacz demo, przejdziecie na stronę z wersją demo. Praktycznie wszystko tutaj jest możliwe, co w wersji płatnej, oprócz zapisywania projektów i pobierania listy formatek, tak abyście mogli sprawdzić, co tu się naprawdę dzieje, o co chodzi. Tutaj na tej zakładce jestem zalogowany na swoje konto, które jest płatne, i pozwolę sobie Wam przedstawić po prostu, co ten program potrafi. Postaram się to zrobić szybko, żeby nie robić jakiegoś długiego wideo. Wchodząc w nowy projekt, mamy tutaj sobie jakąś tam szafkę demo. Na razie zostawiam w spokoju. Zaczniemy od chyba podstawy, czyli stworzenia sobie pokoju. Klikamy sobie tutaj w lewym rogu. Mamy tutaj lewe menu nasze, lewą kolumnę. Mamy pomieszczenie i mamy właściwości tego pomieszczenia. Możemy sobie zmieniać szerokość, głębokość pomieszczenia i wysokość pomieszczenia. Oczywiście pomieszczenia rzadko są, inaczej, pewnie do zaprojektowania konkretnego jakiegoś małego mebelka czy coś, to jest w ogóle zbędne, ale jeżeli chcemy zaprojektować coś pod pomieszczenie i upewnić się, że to wszystko będzie gdzieś tam mniej więcej się pasować, to fajnie jest jednak zrobić tą bryłę jakoś bardziej rzeczywistym wymiarem. Oczywiście tutaj mamy tylko prostokąt, ale jeżeli sobie klikniemy tutaj rysuj pomieszczenie, zobaczycie, że dostajemy taki edytor. Też jest teraz prostokątem, aczkolwiek za pomocą tych magicznych plusików, chyba muszę je zrobić troszeczkę większe, ale to w przyszłości, klikamy sobie i dodaje się nam kolejny element, który możemy sobie przeciągać. Jeżeli oddalmy trochę, tak, jeżeli przytrzymamy Shift, to on zacznie się przyklejać do 45 stopni albo do 90 stopni, co troszeczkę nam ułatwi robotę. Załóżmy, że zrobimy to tak. Zrobimy jakiś taki fikuśny bardziej pokój. Chodź tu. 90 stopni. Gdzie jeszcze? Tu damy punkt jakiejś zgięcia. O taki. No i będzie taki pokój. Klikamy sobie tą ikonką, on ją wyśrodkuje. Tu chyba nie ma 90. Możliwe, że coś muszę poprawić. O, teraz jest złapał. Mamy pokój. Akceptujemy pokój. Tutaj jeszcze jesteśmy w stanie gdzieś tam wysokość tych ścian manipulować, ale to jest chyba zbędne. Na każdym poziomie, w każdym momencie możemy tą jednak wysokość sobie zmienić, bo ona to jest tak naprawdę, nie wiem, przezroczysta dla nas, jeżeli projektujemy meble. Więc oto jest nasz pokój, który sobie zaprojektowaliśmy. Pokoi można projektować więcej, jeżeli chcemy mieć to tak jakby w jednym projekcie, czyli idziemy do klienta i nie wiem, projektujemy kuchnię plus jakąś garderobę, nie? Możemy sobie zawsze dodać pokój. Na razie nic nie dodajemy do niego i dokładnie w ten sam sposób zmodyfikować, dodać coś, pokój, kolejny pokój. Zróbmy go taki niestandardowy, nieważne, gotowy. O, taki skośny. I
możemy sobie w tych zakładkach skakać pomiędzy tymi pokojami. Każdy pokój ma możliwość dodania swoich własnych mebli. No dobra, dalej. Jeżeli chodzi o meble, mamy tutaj wersję demo jakiejś tam zwyczajnej półeczki. I jak się tym posługujemy? Oczywiście kółko na naszej myszy to jest zoom. Lewym przyciskiem myszy trzymając obracamy, prawym przyciskiem myszy trzymając przesuwamy ekran. Dalej, klikając raz w mebel dostajemy, zaznaczamy ten mebel przede wszystkim, dostajemy siatkę, która nam pomaga w umieszczaniu kolejnych elementów w tym meblu. Ta siatka po prostu dzieli nasz mebel równo w pionie i w poziomie. Siatkę można ukryć, jeżeli nie chce nam się tego oglądać i to się robiło. O, pokaż podziały. Możemy to oznaczyć, zaznaczyć. Drugim najważniejszym elementem to jest ta oś tutaj. Mamy tutaj guzik. To są tak naprawdę chwytaki, takie nazwijmy. Możemy to chwycić i zacząć sobie ruszać w jakimkolwiek chcemy kierunku nasz mebel. Ale jeżeli chwycimy którąś z tych płaszczyzn, to będziemy mogli poruszać tylko w tej płaszczyźnie, tak? Czyli tutaj ściana tylnia, tutaj ściana boczna i po podłodze, powiedzmy. Mebel można też obracać. Mamy tutaj takie najprostsze 90 stopni. Obracanie oczywiście da się to robić też ręcznie, ale zazwyczaj nie będzie to potrzebne, wystarczą te guziki. Dalej, obiecuję, że będzie szybko. Z prawej strony mamy strukturę. Struktura naszego mebla, tak naprawdę, lub formatek. Jest wiele sposobów, jakimi możemy stworzyć mebel w prościej.com. Jeden to jest taki standardowy, już znany z poprzednich tego typu programów, czyli po prostu dawanie formatki i sklejanie tego ręcznie. Jednej formatki do drugiej. Szybki przykład, stwórz mebel, nie stwórz mebel, przepraszam, dodaj formatkę. To zamknijmy. I proszę bardzo, mamy dodaną formatkę. No i teraz jedyne co potrzebujemy, to po prostu dodać ich wiele więcej i skleić to w całość. Cofnijmy, bo coś tutaj naciskałem jeszcze raz. Dodaj formatkę. Okej, dodałem formatkę w meblu, do tego. No i tak, i teraz dodajemy kolejną i kolejną i kolejną. I tutaj widzicie, tworzy nam się taka struktura. I formatki możemy jakby zagnieżdżać Można to spojrzeć jak katalogi w Windowsie. Tworzymy sobie katalog, który się nazywa jakimś meblem, szafka, i do środka wrzucamy poszczególne elementy, co w całości tworzy nam po prostu mebel. I to jest w zasadzie nasza struktura. Dzięki temu poruszamy całym meblem, chyba że faktycznie zaznaczamy 2 razy klikając poszczególną formatkę, to możemy ją sobie gdzieś tam wysunąć jak najbardziej. Ale to nam pozwala grupować, pozwalać formatki w meble. Co jeszcze tak na szybko? Każdy element, każda formatka, jak sobie tutaj zerżycie w właściwości, ma swoją pozycję, szerokość, ma tak zwane checkpointy? Nie, checkpointy to nie wiem, czy jest odpowiednie słowo.
punkty, o które nam chodzi. W tym przypadku szerokość domyślnie będzie po prostu tą szerokością, która się mieści wewnątrz formatki, wewnątrz tych korpusu, czyli ta półka. Jeżeli będziemy przyciągać, to cyk, tutaj nam złapie, o, to jest szerokość, po prostu, żeby było od deski, żebyśmy nie musieli tego liczyć co do milimetra, gdzieś tam przesuwać tej szerokości. Takie podpowiedzi, że tu jest punkt, o który Ci chodzi. Prawdopodobnie. Tak samo jeżeli chodzi o wysokość, to jest wysokość naszej formatki, tak naprawdę głębokość i ta sama zasada. Cyk. Coś nie zadziałało. Pewnie tak. Coś do poprawy, jak widać. Ścianka tylna. Stary mebel, bardzo możliwe, że prawdopodobnie to, że jeszcze nie liczy odpowiednio ścianki tylnej. Powinno być już poprawione. Pomijmy to na razie. I co jeszcze? I grubość płyty też możemy zmieniać. Oczywiście ustawiona jest standardowa jako 18. Każdą płytę, każdą formatkę możemy ustawiać indywidualnie, aczkolwiek jeżeli klikniemy w lewej kolumnie w ustawienia, to tutaj jest domyślna grubość płyt. Także możemy sobie ustawić, że wszystkie nasze płyty, jeżeli dodamy jakąś nową formatkę, będzie miała taką grubość domyślnie. Tutaj, jeżeli już jesteśmy w tej zakładce, to rozmiary płyt. Chodzi mi o całe arkusze płyt wirowych. Jakie są rozmiary? Chodzi o to, że podając te wymiary, one są tutaj też takie domyślne podane. To pomaga nam przy końcowym rozkroju płyty, tak? Czyli program po prostu, jeżeli stworzycie X mebli, będzie wiedział, jakiej wielkości są arkusze płyt i będzie wiedział, jakie najlepiej rozkroić, żeby było jak najmniej odpadu. Też w tej zakładce mamy odstępy między frontami, jest ustawiona na 3 mm, możemy ją zwiększać, zmniejszać, co jak kto lubi. Po prostu jeżeli tutaj wrzucimy drzwiczki, tutaj drzwiczki, no to pomiędzy nimi będzie 3 mm lub wartość, którą tutaj ustawimy. Też jedna globalna, tak aby nie trzeba było tego ruszać co chwilę, tak? Więc jeżeli mamy masę mebli, masę drzwiczek, szuflad, to jest jedno miejsce globalne, które ustawi nam tą wartość tak globalnie. Oczywiście to jest domyślne i każdy front, każde drzwiczki, fronty jesteśmy w stanie sobie edytować indywidualnie, więc to decyzja należy do Was. Kolejna rzecz, którą chciałem pokazać, nie wiem, zapewne wiecie, jak się buduje normalnie meble, w sensie w normalnym programie. Dobra, stwórzmy to mebel test, tak go nazwijmy. Zduplikujmy sobie mebel test, wrzućmy sobie tutaj, żeby to już były dwie formatki. Jak widzimy, już są dwie, nakładają się na siebie, ale to bardzo łatwo je rozdzielić. No i stwórzmy sobie jakiś tam prosty mebel. Widzimy, wymiary są od razu narzucane. Stwórzmy sobie szafkę. W tego typu programach nie jest to jakoś super proste, przynajmniej ja, korzystając z innych programów, dla mnie to nigdy nie było jakieś proste. Trzeba było się troszeczkę naklikać. O, udało mi się. Tu mam napisane X, Y, Z. Nie wiem, dlaczego to pominąłem. No ale to wygląda mniej więcej tak. Mamy jedną formatkę, mamy drugą formatkę i staramy się dopasować do siebie. Ja tą płaszczyznę zaznaczyłem. Chcemy poruszać się po podłodze. Pik. Mamy coś takiego jak snap pointy. Nie wiem, jak to nazwać po polsku.
punkty sklejenia. On wie, że jak magnes działa formatka, że jeżeli jedno z drugą jest blisko, to się po prostu domkną, jak na zasadzie magnesu. No. To w dół. O, mamy jedno, mamy drugie. Zduplikujmy to, Ctrl D daje nam duplikację. I to na dół poprosimy. Mamy mebel. Mamy korpus jakiś. Jak widzicie, pokazuje mi, że jesteśmy poza pokojem, prawdopodobnie dlatego, że po prostu mebel jest za nisko. Podnieśmy go trochę. O. W prościej.com jest dużo tego typu szybkich podpowiedzi, które nas informują, formatka, coś jest nie tak, jest za szeroka, jest za wysoka, nie mieści się w pokoju, tego typu rzeczy. Mamy jeszcze jakieś tego typu uproszczenia, żeby jeżeli coś się nie do końca skleja, mam nadzieję, że działa, uwaga, popraw formatki. O, kliknąłem i widzicie, że automatycznie się dopasowały boki do wysokości, na której były dwa wieńce. Tego typu upraszczacza. No ale wracając do sedna, mniej więcej tak się buduje meble w tego typu programach. Co wyróżnia prościej.com, to jest właśnie metody, w jakich możemy tworzyć meble i tu chciałbym Wam pokazać jeden, w zasadzie mój ulubiony. Klikamy stwórz mebel, możemy go narysować. Klikamy, rysujemy kwadrat, prostokąt. Zgadzamy się na to. Tutaj mamy trochę opcji do wyboru, jakiś materiał, tak, że to jest dąb, mamy grubość płyty, prostokąt, wielokąt też można. Zostajemy na razie przy prostokącie, zatwierdzamy korpus. W następnym kroku mamy pokazują nam się podziałki równo po środku. Tutaj jesteśmy w stanie po prostu tworzyć przegrody, półki, przegrody pionowe, przegrody poziome i półki. Widzieliście, dodałem teraz przegrodę pionową i równo dostępna kolejna przestrzeń została równo podzielona na kolejne części. Więc sobie zrobimy taki mebel i załóżmy, że tutaj będą półki i tu będzie takie coś. Klikamy zakończ i mamy mebel. Dużo szybciej niż składanie tego z formatek. Wszystko się zgadza, wszystko się skleja. Fajnym jeszcze takim uproszczeniem jest na przykład wskazanie, jak już sobie zaznaczymy nasz mebel, to możemy wskazać u niego kierunek słojów na przykład i odwrócić kierunek słojów. Jeżeli mamy okleinę ze wzorem. Co jeszcze? Kierunek frontu. Jesteśmy w stanie określić, gdzie jest front mebla. To się czasami przydaje. Bo wtedy dużo łatwiej programowi powiedzieć, ok, to jest mój front, więc dzięki temu możemy automatycznie sobie okleić wszystkie widoczne elementy. I jak widzicie, tutaj mamy oklejenie krawędzi. Klikam wszystkie widoczne. Ciach! Zastosował oklejnę taką samą, jak mamy płytę, automatycznie. Tył nie jest oklejony, góra nie jest oklejona, wszystkie elementy widoczne są oklejone. Jakbyśmy mieli tu fronty, to tak samo były oklejone, zresztą może zaraz Wam pokażę. Oprócz tego oczywiście możemy samemu sobie zaznaczyć, jeżeli 2 razy kliknę na ten bok i zejdę na dół, to tutaj mamy sekcję oklejenia krawędzi. I jak widzicie, jak sobie najadę na którąś, to się podświetla dół, tył, góra, przód. No to mogę sobie kliknąć góra i też zostanie ona oklejona. Także dość prosty sposób.
przecenę szybkości. Mamy tutaj mój ulubiony przycisk uprość i inteligentne elementy. Inteligentne elementy polegają na tym, że nie wiem, chciałbym sobie tutaj dodać szufladę i możemy powiedzieć, że ten mebel ma mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 8 szuflad. No to możemy wklikać 8, zastosuj i się zepsuło. No, muszę to poprawić. Dużo lepszą metodą, nad którą teraz pracowałem i w zasadzie nad nią się skupiłem, jest automagiczny przycisk różdżka, nazwijmy. Jak ją zaznaczymy, to jesteśmy w stanie najechać sobie na wnękę i kliknąć. Tu chcę szufladę, tu, 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 tu i tu. I dziękuję. I mamy mebel z szufladami. Co jeszcze? Mamy różne tryby widoku. Prześwit. Chodź tutaj. Gdzie widzimy przez. Mamy rysunek. Gdzie widzimy w zasadzie tylko obrysy z wymiarami. Wróćmy do naszego głównego. Wydaje mi się, że muszę poprawić i tak odstępy, bo te fronty powinny być bliżej siebie. Tu coś mi nie zagrało do poprawy. Ale jestem ciekaw, czy popraw formatki to poprawi? Nie. Odstępy frontów popraw. Też nie uwzględnił. Uwzględnił odstępy między tymi szerokościami, a nie wysokościami do poprawienia. Jak widzicie, jeszcze jest troszeczkę rzeczy, zwłaszcza tych takich w cudzysłowie inteligentnych rzeczy, bo jest bardzo dużo wariacji meblów, konstrukcji i dużo takich scenariuszy, które jeszcze nie przewidziałem. No ale tak czy siak zostanie poprawione pewnie w przeciągu 2 tygodni. Co chciałem jeszcze pokazać, że jeżeli teraz zaznaczymy ten mebel i jeszcze raz klikniemy oklej wszystkie widoczne krawędzie, to on będzie wiedział, że to są fronty i oklei je z każdej strony. Teraz po co to wszystko? Jeżeli klikniemy sobie w lewą kolumnę, tak, dobra, wracając jeszcze na szybko do prawej, w strukturze też widzimy, tutaj mamy kierunki oklejenia, mamy wymiary, formatek. Jeżeli klikniemy sobie w jakąś formatkę, to od razu ona tutaj nam się wyświetli, w sensie zostaniemy zeskrolowani do tego elementu, który nas interesuje, tak? Nawet do całej szuflady. Przesunąłem ją. Całą szufladę, jeżeli sobie ja ją zaznaczę, chodź tutaj, możemy sobie podejrzeć w widoku izolowanym. O, to jest nasza szuflada z pełnymi wymiarami, tak żeby było prościej. Oczywiście te wymiary się pojawią na końcowej liście do wydruku. No ale gdybyśmy chcieli coś, nie wiem, poprawić, coś zmienić, no to tutaj jest ten widok, w którym możemy to zrobić. Zamknijmy to. Możemy poszczególne elementy też w naszym meblu, jeżeli, nie wiem, chcielibyśmy zobaczyć przez wieniec górny, bo coś tam jest ciekawego, co nas interesuje, chcielibyśmy coś poprawić. Tutaj mamy takie oczko, które możemy to ukryć. To nie oznacza, że ta formatka faktycznie została usunięta, ona została tylko ukryta wizualnie. Ona dalej jest w projekcie i dalej będzie na liście formatek do wycięcia. Wracając teraz do lewej kolumny. Tak, tutaj mamy różne pokoje. To jest właśnie nasza lista formatek już taka do druku. Mamy pokój 1, pokój 2. Tutaj możemy pobrać sobie z listą formatek, udostępnić dla klienta, taki link dla klienta, a sprawdźmy, skopiujemy taki link. Co jest fajne,
Link dla klienta to jest faktycznie unikalny link, gdzie jeżeli go wyślemy komuś nawet na SMS-em na telefon, to użytkownik będzie mógł wejść na tą stronę bez żadnego logowania, rejestrowania się, po prostu zobaczy to, co dla niego zaprojektowaliśmy. Jak widzicie, mamy jeden pokój, mamy drugi pokój, no drugi pokój jest pusty na dzisiaj, ale to jest właśnie ten projekt, który tworzymy i w bardzo łatwy, bardzo szybki sposób jesteśmy w stanie pokazać klientowi: ej, patrz, panie Kowalski, to jest kuchnia, którą zaprojektowałem i będzie wyglądać to w ten sposób. Dobra, wracając do naszej listy formatek, widzicie, tutaj są wszystkie wymiary. Jeżeli jest opcja dla każdej z płyty, dla każdego z dekoru, możemy podać cenę. Ja wiem, że te ceny się różnią w zależności gdzie kupujemy, więc jeżeli macie chwilę czasu, jak najbardziej te ceny można wprowadzić samemu. Dzięki temu dostaniecie też na koniec wycenę, ile Was będzie kosztować ten materiał na dane meble. Tutaj coś nie działa, formatka wystaje. No właśnie, mamy też takie, na tym ekranie mamy też takie warningi, uwagi. Ej, uważaj, coś tutaj nie działa w meblu. No i tutaj jasno, formatka wystaje przez plecy, faktycznie wystaje przez plecy. Jeżeli ja ją teraz usunę, to brak problemu w projekcie, powinno zniknąć. Więc mamy też takie wyłapywacze błędów, powiedzmy. Teraz może pozwolę sobie pobrać PDF-a z formatkami, tak na szybko przedstawić Wam, jak to wygląda, i się nie udało wygenerować. Oczywiście standard, jak coś się próbuje pokazać, to przestaje działać. A wczoraj jeszcze działało. Ok, do poprawy. Bardzo możliwe, że któryś z serwisów nagle przestał działać. Będzie działać na pewno niedługo, bo to jest dużo na tym siedziałem i uwierzcie mi, działa fajnie. Niestety nie jestem w stanie teraz tego pokazać. Co jeszcze? Co my tu jeszcze mamy? Dodatkowa siatka, zaznaczanie obszarów, punkt. Mamy coś takiego jak punkt wstawiania. To jest nasz punkt, gdzie meble wskakują. Możemy go przenosić. Nowy dodany mebel wskoczy tutaj, właśnie w ten punkt. Na szybko. Gotowe meble można zapisać do biblioteki. Jeżeli mamy konto, to mamy też dostęp do zapisywania naszych mebli, które raz stworzyliśmy, do biblioteki. Tworzymy sobie, zapisujemy go w bibliotece, nazywamy ten mebel jako mój super mebel, dodajemy go do jakiegoś katalogu. Jeżeli mamy, to dodajemy go do stworzonego, jeżeli nie mamy, to tworzymy nowy, nazwijmy sobie folder test, dodamy folder i chcemy, żeby mój nowy mebel był w folderze test. Zapisujemy mebel. Nasze meble są tutaj. Tutaj widzimy naszą bibliotekę Babińskiego i tu jest nasz folder nowo dodany test i tu jest nasz mebel. I teraz ten mebel możemy kliknąć wstaw i jest. Więc raz stworzony mebel możemy używać w przeróżnych innych projektach dla innego klienta, wrzucać do wielu pokoi, na przykład, no teraz wejdziemy do tego, może do drugiego pokoju i tutaj też wstawimy mebel. Więc tak to wygląda. Co jeszcze? Szuflady. Usuńmy szuflady. Bo oprócz szuflad to jeszcze możemy dodawać drzwiczki. I też zaznaczając najpierw mebel, dodajemy uprość
elementy, drzwiczki też magiczna różdżka i klikamy, o tutaj, chcę takie drzwi, wstaw i jest front. Docelowo zamysł jest taki, że sobie zaznaczamy wiele, wstawiamy drzwi i proszę, gotowe fronty. Tutaj też ewidentnie muszę popracować nad tym odstępem. On bierze chyba 18 mm normalnie. No to poprawy. Powinien się trzymać określonych tutaj tych wymiarów, które mamy. Chyba że ja coś zmieniłem. To myślę na grubość płyty. Nie, no odstęp jest na 3. To jest mój błąd w takim razie. No, ale tak się tworzy fronty. Więc sobie zaznaczamy, czy chcemy mieć front na całą szerokość, czyli na dwie wnęki, czy na jedną wnękę, wstawiamy drzwi i są drzwi. W taki dość prosty sposób. Są tutaj elementy tworzenia mebli za pomocą sztucznej inteligencji i faktycznie sztuczna inteligencja jest podpięta. Bawiłem się z tym długo i póki co uważam, że dalej rysowanie mebla jest najprostsze i najszybsze. Z asystentem jeszcze jest trochę problemów, ale ciągle nad tym pracuję. Idea jest taka, żeby móc mu powiedzieć stwórz mi szafkę taką i taką i on wygeneruje tutaj według tego formularza wszystkie pola i wrzuci nam ten mebel na stronę, po prostu pisząc tekstem oczywiście. Oprócz tego mamy jeszcze asystenta, czyli powiedzmy, to jest taki czat i możemy z nim faktycznie gadać. Spróbujmy. Dodaj szuflady do każdej wnęki. Ciekawe, co się wydarzy. Ok. Dodałem 2 szuflady. Ok, no dobra. Zrozumiał co innego, ale przynajmniej dodał 2 szuflady. Na pewno jest też jeszcze do dopracowania z mojej strony. To są powiedzmy takie wisienki na torcie, nad którymi będę pracował. Na razie starałem się skupić nad takim manualnym, ale przyspieszonym sposobie składania mebli. Co jeszcze? Chyba tyle na start. Pewnie bawiąc się w wersji demo, która jeszcze raz jest dostępna, jak sobie... najważniejsze chciałem Wam pokazać, przepraszam. Historię. Nie ten projekt, ten projekt, tak? Nie ten projekt, to też moja zabawa. Chyba w tym się bawiliśmy, tak. Co jest fajne w prościej, to jest to, że każda zmiana jest praktycznie zapisywana od razu i jest zapisywana w chmurze, także wszystko, co zrobicie, jest zapisane i nieważne z którego urządzenia, nie wiem, w domu, czy w warsztacie, czy z telefonu otworzycie, to zawsze macie to, co faktycznie zostało zrobione. Oprócz tego mamy fajny moduł tutaj zarządzania historią. Jak sobie na to najedziemy, to widać, co zostało zmienione i jesteśmy w stanie każdy krok odwołać się, cofnąć lub z powrotem przejść do kroku konkretnego. No i co jest fajne jeszcze, to dodany system takich kamieni milowych, checkpointy. Klikając tutaj w tą flagę możemy zapisać checkpoint, czyli coś takiego jakbyśmy mówili naszemu projektowi, to jest ważny moment w projekcie i chciałbym, aby następnym razem jak otworzę program, to był otwarty od tego miejsca. I takich checkpointów docelowo można robić kilka. Załóżmy, myślimy nad projektem, stworzyliśmy coś, plan A,
i zapisujemy go sobie jako checkpoint. Klient na początku się zgadza, faktycznie jest fajny, ale potem zaczyna nam wprowadzać jakieś zmiany, więc odchodzimy od tego planu A w plan B. I teraz mamy jakby równoległe dwie ścieżki jednego mebla. Ścieżka A i ścieżka B. I jesteśmy w stanie po prostu za pomocą tych checkpointów zawsze wrócić w bardzo łatwy sposób do wcześniejszego planu, do zapisanego w planu wcześniej danego projektu lub oczywiście danego mebla. No bo w sumie też tego nie powiedziałem. Ten mebel, który wcześniej zapisaliśmy, można edytować. I on jest teraz zapisany w bibliotece i jesteśmy w stanie go edytować sobie. Wyciągnąłem sobie front. Jesteśmy w stanie go całkowicie edytować, zapisać i jak go zapiszemy, to... zresztą, może pokażemy. Wysuniemy tak front sobie. I zapisz do biblioteki damy. Nadpiszę zmiany w Twojej bibliotece i podbiję wersję. Mamy taką informację. Jak widzicie, nic się nie zmieniło. Ale to dlatego, że nie podbiliśmy, dlatego, że ten mebel został zmieniony w bibliotece. Teraz za każdym razem, jak go wrzucę na nowo, to on będzie już w zmienionej formie. Widzicie? Tą szufladę tutaj, ten front od szuflady jest wyciągnięty. Ale stare meble nie są ruszone. Dlaczego? Bo możliwe, że chciałeś coś zmienić dopiero od teraz, nie od wcześniej. Mniejsza. Jesteśmy w stanie jednak zaktualizować do wersji z biblioteki. Tylko jak to się robiło? Zaktualizuj w bibliotece. Aha, teraz to ja w ogóle zaktualizuję w bibliotece, to w drugą stronę. Ten mebel. Mebel, temat. Bo jestem w asystencie. Dobra. I teraz ten mebel da się jakoś zaktualizować. I nie pamiętam gdzie. Jeszcze raz. Cyk. To jest nasz mebel. Ok. Możliwe, że coś do poprawy, albo zapomniałem jak to się robi. Tu się zapisuje jeszcze raz. Gdzieś się go aktualizowało w projekcie. No nic, dam Wam znać, jak odnajdę ten feature. Jeżeli go nie ma, to go poprawię. Co jeszcze? Da się meble grupować, da się je rozgrupowywać. To jest dobry przykład, bo mamy bok. I widzicie, tu jest zagnieżdżenie. Szuflada też jakby może być meblem w meblu. Więc kolejny poziom jakby katalogów. I oczywiście mebel, jakbyśmy chcieli, to można rozgrupować i wszystko jest na jednym poziomie wtedy. Wszystko jako mebel. Docelowo tak nie chcemy robić, ale jest możliwość. Jeszcze raz Ctrl Z, czyli tak jak się to normalnie robi. Rozgrupowano mebel. Jak widzicie tutaj nazwy w historii są całkiem czytelne. Faktycznie to co się stało. I cofamy sobie do tej wersji. Zapiszemy sobie ją jako checkpoint. No i tyle. Nie pamiętam naprawdę jak się aktualizował mebel. Przypomnę sobie, to zrobię drugi filmik. Czy coś jeszcze? W prosty sposób przemieszczanie tych mebli mamy. Tutaj klikając w to możemy sobie wyrównać względem ściany do tyłu, na przykład ciach na tą ścianę i chciałbym jeszcze, żeby był w sumie do spodu, do podłogi. O, i jest. No, może tyle wystarczy na tą chwilę i tak chyba za długo gadałem. Jakbyście byli zainteresowani, dajcie znać. Może nagram więcej takich filmików z jakimiś feature'ami
który potrafi program prościej, aplikacja prościej. No i dzięki. Miłego użytkowania.